QJ Motor SRK 800 to motocykl dla człowieka, który z jednej strony chce czegoś dużego, mocnego i czterocylindrowego, ale z drugiej nie ma ochoty sprzedawać nerki, tylko po to, żeby postawić w garażu Nakeda z modnym logo na baku. To sprzęt dla kogoś, kto patrzy trochę bardziej kalkulatorem niż ego, ale wciąż chce poczuć, że pod prawą manetką dzieje się coś więcej niż tylko poprawna mobilność. I właśnie tu ten motocykl robi pierwsze dobre wrażenie, bo na papierze wygląda jak oferta z gatunku: czy ktoś przypadkiem nie pomylił kolumn w Excelu? Czterocylindrowy Naked klasy około 800 cm, niemal 100 koni mechanicznych, niezłe komponenty, sporo elektroniki i cena, która ustawia go bliżej rozsądku niż wielu rywali. I już w tym momencie warto powiedzieć jasno: SRK 800 nie jest motocyklem idealnym, nie jest też motocyklem rewolucyjnym, ale może być motocyklem bardzo sensownym, a to zwłaszcza dziś bywa cenniejsze niż marketingowe fajerwerki. To nie jest maszyna dla każdego. Jeśli ktoś szuka ultrasportowego, lekkiego i agresywnego Nakeda, który prowokuje do jazdy na jednym kole przy każdym wyjściu z ronda, to może poczuć lekki niedosyt. Jeśli ktoś oczekuje prestiżu, marki, historii, legendy, zapachu torowych zwycięstw i espresso podawanego przez włoskiego inżyniera, to też nie ten adres. Ale jeśli ktoś chce motocykla, który ma robić robotę, dobrze wyglądać, mieć moc wystarczającą do bardzo dynamicznej jazdy i jednocześnie nie demolować budżetu, to wtedy SRK 800 zaczyna mieć bardzo dużo sensu. Zacznijmy od serca tego motocykla, bo ono jest tu jednym z głównych argumentów. Czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 778 cm3 to dziś rozwiązanie coraz rzadsze w maszynach, które próbują być przystępne cenowo. Rynek pokochał Twiny, bo są tańsze, prostsze, lżejsze i łatwiejsze do wpisania w normy. QJ Motor idzie trochę pod prąd. I bardzo dobrze, bo dla wielu motocyklistów sama obecność 4 cylindrów to już połowa romantycznej opowieści. Ten silnik generuje 95 koni i 75 Nm. I od razu trzeba uczciwie powiedzieć: to nie są liczby, które wywołują trzęsienie ziemi. Dzisiaj bywają dwucylindrowe 700, które na papierze wyglądają równie bojowo, ale charakter tej jednostki jest inny. To nie jest silnik, który wali momentem z dołu jak rozwścieczony młot pneumatyczny. To bardziej jednostka, którą trzeba wkręcić, posłuchać i dać jej trochę oddechu. Ona oddaje moc w sposób bardziej klasyczny, bardziej liniowy, bardziej przewidywalny. Dla jednych będzie to zaleta, dla innych wada. Jeśli przesiadasz się z dwucylindrowego motocykla, możesz odnieść wrażenie, że SRK 800 przy niskich i średnich obrotach nie chce od razu rozbić asfaltu. Ale kiedy zaczynasz korzystać z górnej części obrotomierza, ten motocykl pokazuje, po co ma 4 cylindry. Reakcja staje się żywsza, dźwięk robi się ciekawszy, a jazda nabiera bardziej sportowego sznytu. Nie superbike, nie szaleństwo, ale właśnie taki przyjemny, mechaniczny apetyt na kręcenie silnika wyżej. Czyli coś, czego wielu współczesnym, praktycznym nakedom trochę brakuje. Zobacz tutaj, jak to wygląda z perspektywy kierownika. Jednocześnie ten silnik ma też swoje bardziej przyziemne oblicze. W mieście powinien pracować płynnie i kulturalnie, bez szarpania czy nerwowości, które potrafią męczyć w codziennym użytkowaniu. To nie jest jednostka zbudowana tylko po to, żeby błyszczeć w folderze albo na torze. Ona ma po prostu działać na co dzień i jeśli ktoś szuka motocykla, który nie będzie go karał za zwykłe dojazdy do pracy, to tu jest dobra wiadomość. Ale żeby nie było zbyt cukierkowo. 95 koni w tym motocyklu ważącym 207 kg to nie jest relacja, która zabije konkurencję samymi osiągami. SRK 800 nie będzie królem segmentu pod względem bezwzględnej brutalności. On raczej próbuje wygrać inną grę. Nie jestem najmocniejszy, tylko
jestem bardzo dobrze wyceniony i daję dużo motocykla za te pieniądze. I to jest uczciwa strategia. Skoro silnik nie próbuje ci wyrwać kierownicy, to ogromne znaczenie ma reszta pakietu. A tutaj QJ Motor odrobił pracę domową naprawdę przyzwoicie. Motocykl ma ramę Twin Spar, zawieszenie marcokki, hamulce Brembo, ABS, kontrolę trakcji, quick shifter, tempomat, 3 tryby jazdy i 6-osiowy moduł IMU, co oznacza m.in. cornering ABS oraz wsparcie elektroniki w złożeniu. Jak na motocykl w tej cenie brzmi naprawdę grubo. I właśnie tutaj dochodzimy do jednej z najmocniejszych stron SRK 800. Wyposażenie. Bo są motocykle, które kuszą cię ceną, a potem okazuje się, że połowę rzeczy trzeba dokupić, drugą połowę dopłacić, a trzecią połowę producent obieca w kolejnym roczniku. Tutaj już w standardzie dostajemy zestaw, przy którym wielu konkurentów zaczyna nerwowo poprawiać cenniki. Quickshifter dwukierunkowy to nie jest gadżet tylko dla ludzi, którzy chcą wyglądać jak zawodnicy MotoGP pod sklepem po bułki. W dobrze zestrojonym motocyklu to po prostu wygoda. Tempomat też nie jest zbędnym luksusem. Dopóki ktoś nie przejedzie dłuższego przelotu drogą szybkiego ruchu, może się z niego śmiać. Potem bardzo szybko przestaje. Do tego TFT, łączność ze smartfonem, nawigacja na ekranie, czujniki TPMS, pełne oświetlenie LED. Tego jest po prostu dużo. Czy to oznacza, że SRK 800 daje poczucie premium? Tu już byłbym ostrożniejszy, bo bogata lista wyposażenia nie zawsze równa się premium w odbiorze. O jakości motocykla decydują też rzeczy mniej sexy. Kalibracja elektroniki, precyzja działania przełączników, kultura quickshiftera, jakość spasowania, wytrzymałość po sezonie, 2 sezony, 3 sezony i tu zaczyna się przestrzeń, której żadna tabela w katalogu nie pokaże. Na papierze wszystko wygląda bardzo dobrze. W praktyce ostateczny werdykt zawsze wydaje eksploatacja. Jeśli chodzi o podwozie, SRK 800 zapowiada się na motocykl zestrojony raczej pod stabilność i codzienną użyteczność niż pod totalne wariactwo. Marcokki brzmi dobrze, Brembo brzmi dobrze, ale sama obecność znanych nazw nie załatwia jeszcze wszystkiego. Liczy się to, jak to zostało zestrojone jako całość. Można mieć świetne logotypy na komponentach i nadal dostać motocykl, który na nierównościach jest przeciętny, a w szybkich zmianach kierunku bardziej poprawny niż ekscytujący. Natomiast jeśli SRK 800 utrzymuje balans między komfortem a kontrolą, to dla jego docelowego klienta będzie to dokładnie to, czego trzeba. Bo powiedzmy sobie uczciwie, większość właścicieli takich nakedów nie jedzie w niedzielę bić rekordu okrążenia. Oni jadą do miasta, na przelotówkę, na weekendową trasę, czasem na szybki wypad za miasto, czasem z plecakiem, czasem solo. I wtedy liczy się motocykl, który nie męczy, nie straszy, nie walczy z tobą przy każdej studzience, ale nadal daje frajdę. Pozycja za kierownicą wydaje się wpisywać właśnie w ten scenariusz. Siedzenie na wysokości 815 mm sugeruje, że nie jest to potwór z kategorii wspinaczka wysokogórska przy każdym zatrzymaniu. Powinna to być ergonomia dość uniwersalna, dostępna dla szerokiej grupy kierowców. Naked z dużym silnikiem powinien z założenia dawać poczucie kontroli, a nie egzamin z jogi i siły przedramion. Jeśli do tego kierownica i ułożenie nóg są rozsądnie dobrane, to SRK 800 może być motocyklem bardziej przyjaznym niż sugeruje sama liczba cylindrów. I tu znowu jest jego plus, ale z lekkim haczykiem, bo bardziej komfortowa, bardziej neutralna pozycja zwykle oznacza, że motocykl nie będzie miał tak wyostrzonego, agresywnego charakteru jak najbardziej sportowo nastawione nakedy. Czyli z jednej strony mniej zmęczenia, z drugiej trochę mniej pazura. Nie każdy motocykl musi być przecież jak espresso podany w kubku po energetyku. Ważna jest też masa. 207 kg to nie jest dramat, ale to też nie jest segment lekkich, filigranowych wojowników. Na parkingu, podczas manewrów, przy przepychaniu, przy zawracaniu na ciasnym placu, ten motocykl prawdopodobnie przypomni, że jest pełnoprawną, dużą maszyną. W trasie może to działać na plus, bo stabilność często lubi kilogramy. W mieście i przy niskich prędkościach może to oznaczać, że SRK 800 nie będzie aż tak frywolny jak lżejsi rywale. No i przechodzimy do pytania, które wiele osób zada sobie od razu. Czy to jest motocykl szybki? Odpowiedź brzmi tak.
ale nie w taki sposób, który macie zaszokować samą brutalnością. To raczej szybki motocykl drogowy, a nie uliczny psychopata, jak na przykład książę od pomarańczowych. Ma dość mocy, żeby sprawnie wyprzedzać, żeby dawać satysfakcję na krętej drodze, żeby nie zostać tłem dla ruchu drogowego, ale jego główna przewaga nie leży w tym, że jest najmocniejszy. Jego przewaga leży w tym, że przy tej cenie nie sprawia wrażenia biednej wersji życia. I właśnie cena jest tutaj gwoździem programu. Około 30 000 złotych za nowy motocykl z takim silnikiem i takim wyposażeniem to oferta, której nie można zignorować. Sami sprawdźcie, ile kosztują 4-cylindrowe nakedy w tej klasie. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, co się dzieje dziś w salonach. W wielu przypadkach za znaczek, legendy i rodowód płaci się już tyle, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy kupuje motocykl, czy niewielką działkę rekreacyjną bez dostępu do wody. Oczywiście niska cena nie bierze się z powietrza i tutaj trzeba być uczciwym. Taniej zwykle znaczy, że gdzieś producent musiał szukać oszczędności albo że marka dopiero buduje swoją pozycję i marżę. Klient kupujący SRK 800 może więc zadawać bardzo rozsądne pytania. Na przykład, jak będzie z trwałością po latach? Jak będzie z jakością serwisu? Jak będzie z dostępnością części? Jak ten motocykl będzie się starzał? Jaką będzie miał wartość przy odsprzedaży? To nie są pytania złośliwe. To są pytania dorosłe. I to są też największe minusy tego motocykla. Choć uczciwie mówiąc, nie tyle samego motocykla, co całego ekosystemu wokół niego. Bo jeśli ktoś kupuje maszynę znanej, od dawna osadzonej marki, płaci także za spokój, rozpoznawalność i przewidywalność. W przypadku QJ Motor część klientów nadal będzie miała w głowie znak zapytania. Nawet jeśli sam sprzęt okaże się dobry, barierą może być zaufanie do marki i obawy o to, jak wszystko będzie wyglądało za kilka lat. Jest też kwestia charakteru i to może być dla niektórych minus zaskakujący. SRK 800 ma dużo argumentów rozsądkowych, ale pytanie brzmi, czy ma wystarczająco dużo własnej osobowości? Czy po tygodniu jazdy pamiętasz go za to, jak brzmi, jak skręca, jak reaguje, jak buduje więź, czy po prostu uznajesz, że jest sensowny? Bo motocykle w tym segmencie często, a może nawet zawsze wygrywają rozsądkiem, a nie emocją. A jak wiemy, emocja bywa kapryśnia i kompletnie nieczytelna dla księgowych. Z drugiej strony, może właśnie w tym tkwi jego urok, bo SRK 800 nie próbuje udawać maszyny z plakatu nad łóżkiem nastolatka. To nie jest motocykl, który mówi: patrzcie na mnie, jestem legendą. On raczej mówi: sprawdź mnie, policz mnie, przejedź się mną, a potem zdecyduj, czy naprawdę potrzebujesz dopłacać kilkanaście tysięcy tylko po to, żeby logo było bardziej instagramowe. I to prowadzi nas do wniosku: QJ Motor SRK 800 nie jest motocyklem bez wad. Nie jest też motocyklem, który automatycznie pozamiata konkurencję. Może nie mieć najlepszego stosunku mocy do masy w klasie. Może nie dawać tej samej aury prestiżu, co bardziej znani rywale. Może budzić pytania o długoterminową trwałość, serwis i wartość rezydualną, ale jednocześnie oferuje bardzo ciekawy zestaw. 4-cylindrowy silnik, bogate wyposażenie, sensowną ergonomię i cenę, która naprawdę robi robotę. Dla kogo więc jest SRK 800? Dla motocyklisty, który chce wejść w świat większych, mocniejszych nakedów bez wchodzenia od razu na finansową, cienką linę. Dla kogoś, kto chce motocykla nowego, dobrze wyposażonego, z pełnoprawnym silnikiem 4-cylindrowym i bez poczucia, że kupuje bazę do późniejszych dopłat. Dla człowieka, który potrafi odłożyć na bok stereotypy i najpierw patrzy na to, co dostaje w rzeczywistości. A dla kogo nie jest? Dla tych, którzy kupują przede wszystkim markę, historię i wizerunek. Dla tych, którzy najbardziej agresywnego nakeda w klasie potrzebują. Dla tych, którzy oczekują, że sam znaczek na baku będzie już połową przyjemności z posiadania. QJ Motor SRK 800 to więc nie motocykl marzeń dla wszystkich, ale może być bardzo dobrym motocyklem dla konkretnych ludzi i może właśnie dlatego warto na niego spojrzeć poważnie. Nie jak na sensację, nie jak na cud, objawienie, jak na pogromcę wszystkiego, tylko jak na uczciwą propozycję. A w świecie, w którym coraz więcej rzeczy jest albo absurdalnie drogich, albo absurdalnie przereklamowanych, taka uczciwość to już całkiem spora zaleta.